Czy wiesz, że szatan jest niezłą laską? Jeśli nie wiesz, o co mi chodzi, to znaczy, że nie oglądałeś horroru pod tytułem Bezbożny. W tym materiale dowiesz się, czy Unholy jest dobrym horrorem. Zaczynajmy. W Nowym Orleanie wokół kościołów katolickich dochodzi do serii przerażających morderstw księży. Diecezja wzywa księdza Michała do walki z potężnym demonem znanym jako Daesidarius, innymi słowy bezbożny. Wiara ojca zostaje wystawiona na próbę niemal do granic wytrzymałości, gdy demon przebrany za oszałamiająco piękną kobietę próbuje uwieść ojca Michaela, aby złamał przysięgę. Reżyserem ów horroru jest Camilo Villa, znany z takich horrorów jak $186 do wolności oraz Los Gusanos. Bezbożny jest bardziej w klimatach religijnych, oczywiście wiadomo, ale też jest bardzo pogmatwany, że tak ci powiem. Początek filmu kompletnie, powiedzmy, że szokuje. Zastanawiasz się, o co może chodzić, o co chodzi, w ogóle czemu mi to pokazujecie. Potem przechodzimy jakby znikąd do innej postaci, cała tamta sekwencja nie ma sensu i nie ma znaczenia, przynajmniej na ten moment. I praktycznie zostajemy z takim 100% zastanowieniem się, co my w ogóle oglądamy. Głównym zadaniem naszego księdza Michaela, czyli tego pana z okładki, jest tak naprawdę poprowadzenie zamkniętej już parafii, czyli po prostu odnowienie jej i reaktywacja tej parafii i dowiedzieć się, kto zabija księży. Oczywiście to jest jego zadanie, które sam sobie przydzielił, bo każdy mówi, żeby się tym nie zajmował, ale jak to główni bohaterowie mają gdzieś ostrzeżenia. Najbardziej co mnie rozczarowało w tym horrorze to zakończenie. Dosłownie na początku filmu mamy spoiler, jak się może zakończyć historia Michaela. Najbardziej kreatywną rzeczą w tym horrorze to wygląd szatana. Albo tego demona, ducha, czy jak mu tam było, nawet tutaj na kasecie nie mam napisane, co to był za byt. Uznajmy, że to było coś w pokroju szatana, coś z piekła, jakiś demon. I jego wygląd był naprawdę fascynujący. I nie mówię tutaj o formie ludzkiej, która była bardzo atrakcyjną kobietą, ale mówimy tutaj o tej pełnej, prawdziwej krasie. Mianowicie typowym demonie, który został zrobiony bardzo fajnie. Było widać, że to są trochę gumowate, kostiumowo efekty, wiadomo. Najgorsze jest też to, że w tym horrorze nic nie zaskakuje. Nie ma żadnego zaskoczenia oraz bohaterowie, a mianowicie ich relacja, nie istnieje. Bo tak, po prostu bohaterowie pierwszy raz się widzą, powiedzą parę słów i jesteśmy best friends forever. Przynajmniej w kilku przypadkach coś takiego się tam znajduje. I to mi się absolutnie nie podoba. Kompletnie nie widzę tej chemii postaci. Lecz najciekawszym aspektem i dosyć może komuś się będzie kojarzyć, jeśli ktoś ogląda podobne horrory religijne o podobnych motywach, mianowicie nasz główny bohater, czyli ksiądz Michael, ksiądz Michał, jak zwał, tak zwał, nie wierzy w szatana. A przynajmniej nie w formie ludzkiej. Wierzy w zło, ale nie wierzy w takie coś jak szatan. I to jest dosyć ciekawe, ponieważ trochę nam to obrazuje tego księdza jako takiego nietypowego. Troszeczkę możemy zaangażować się w tą postać, ponieważ w inne kompletnie nie. No dobra, jest jeszcze jedna postać, w którą może się zaangażować, która jest bardzo charakterystyczna, ale nie będę o niej za dużo mówić. Ciekawostka też jest taka, że ten film reklamuje się, na kasecie przynajmniej polskiego wydania, że jest bardziej kontrowersyjny niż Egzorcysta oraz bardziej przerażający niż film Omen. I żeby nie było, że kłamie, macie na dowód. Nie mam bladego pojęcia, ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Ani nie jest bardziej przerażający od Omenu, ani... No dobra, czy jest bardziej kontrowersyjny od Egzorcysty? Jeśli mówimy, że jest więcej nagości, to tak, ale poza tym to nie jest bardziej kontrowersyjny. Natomiast jeśli szukasz więcej horrorów z podgatunku religijne, to ta playlista jest zdecydowanie dla ciebie.